Witam serdecznie. Sprawdzam sobie głośność w samochodzie. 50 na godzinę, nawiew wyłączony. Droga, jak widzicie, sucho. Na postoju około 49 dB. Podczas jazdy mniej więcej 68, 69. Średnią pokazuje 66. Witam serdecznie wszystkich użytkowników modelu Seat Arona, tego przedliftowego, jak i poliftowego. Dzisiaj kolejny etap modyfikacji w samochodzie. No to jesteśmy. Tu sobie przeprowadzę ten montaż w bardzo szerokim skrócie, bo nie będę Wam pokazać, jak śruby odkręcić. Ewentualnie powiem Wam, ile tych śrub jest. Faktycznie będziemy zdejmować te plastikowe osłony wewnątrz. Będę też demontował chlapacze przód, tył. One niestety w moim aucie już dłużej nie posłużą, z racji tego, że będzie tu wkrótce montowany pakiet dokładek Maxtona do poliftowej Arony. Będzie to pierwsza poliftowa Arona z pakietem Maxtona przód, tył oraz progi. No i tak producent tych dokładek zaleca sobie, żeby nie było chlapaczy, więc będę je demontował. Jak widzicie, auto jest w stanie średnim. Nie myte gdzieś 2-3 tygodnie, no i parę tysięcy kilometrów, bo byliśmy w międzyczasie gdzieś na wyjeździe. Pokażę Wam, jakich materiałów używam, ile tych mniej więcej śrubek jest, a test ma głównie na celu pokazać, czy jest jakaś poprawa w mniejszym hałasie z kół dobiegających. Na autostradzie na pewno będzie to odczuwalne, podczas deszczu, podczas brzydkiej pogody. No to co, zabieram się do roboty. Zdjąłem tutaj to plastikowe nadkole wewnętrzne. Już Wam mówię, jest umocowane na 13 śrubach. Jedna śruba ma inny gwint. Wszystkie śruby odkręcimy kluczem TX25 Torx. Jest bezproblemowy dostęp. Gdyby Wam gdzieś się działo, na pewno jest tam śruba. I teraz tak, czego ja użyję? Przede wszystkim powierzchnię zmyję sobie brake cleanerem. Wyczyścimy. On bardzo szybko wysycha, więc nie pozostanie nic. Na tą powierzchnię nałożymy matę. Ja od wielu lat kupuję w firmie Bitmat i oni są producentem tego STP. To jest wersja Gold. Jest też wersja Silver. Są też maty grubsze, są też maty cięższe. Ta jest dosyć droga, ale stosunek jakości do wagi jest bardzo dobry. Kupiłem 5 takich arkuszy pół metra na 75 cm na 4 nadkola, czyli 1 i 1/4 na każde nadkole. Do tego pójdzie pianka K6S, to też jest z tej samej firmy, Standard Plast. I ona będzie wyklejone nią nadkole plastikowe od wewnętrznej strony. Również zostanie wyczyszczone. Jeżeli będzie brud nie chciał schodzić, użyję też APC, All Purpose Cleaner. Tam w tych miejscach ewentualnie jakichś pozostałych można użyć preparatu do konserwacji nadwozia. To jest tak zwany baranek od Kajto, od Kajetana Kajetanowicza. Popsikamy. Widzę, że w niektórych miejscach już widać, że to auto ma 1,5 roku, a chodzi mi tu konkretnie o wydech. Zobaczcie, 1,5-roczne auto, a wydech już ma oznaki korozji. Tam w dalszej części na rurce już widać dosyć zaawansowaną. Oczywiście serwis pewnie powiedział, że za niedługo trzeba będzie wymieniać. Bzdura, absolutnie nie. Natomiast tak to wygląda w nowych autach i tak to się zaczyna i postępuje. Tu i tak jest czymś pomaziane, ale nie jest to ta jakość zabezpieczenia, jakbyśmy sobie zabezpieczali sami, bądź też oddali do firmy zewnętrznej, która się tym specjalizuje. Tak więc tak, nie przedłużając dalej, te dwa elementy, do tego troszkę chemii i pokażę Wam już finalne wyklejenie. Oczywiście przód też pokażę Wam, ile jest śrub na stronę.
Pamiętajcie, 13 śrubek. Nie liczę tu śrub oczywiście od chlapaczy, bo bym musiał policzyć, że jest plus 3, 1, 2, 3 śruby, ale chlapaczy nie każdy ma, nie były seryjne. Cena jest zaporowa, niektórzy rezygnują, aczkolwiek ja bym w takim crossoverze jednak zalecał założyć chlapacze, bo zabezpieczają. Dobrze, no więc mamy potraktowane chemią, wyczyszczone, wypacykowane. Tutaj ten element był cały już w takim nalocie z tłuszczy, z osadów olejowych takich, wyczyszczone na spokojnie. Przede wszystkim powierzchnia musi być czysta, odtłuszczona. Teraz będziemy kleić maty. Pamiętajcie, nałożenie mat to praktycznie na cały żywot samochodu, więc albo zrobić to porządnie, albo nie robić. Takie kładzenie takich małych plastrów, pasków mija się z celem. Tak więc kładziemy tu i w tym miejscu przy amortyzatorze. Będzie to na pewno wpływać na hałas w kabinie, na hałas w bagażniku, nie będzie się przenosił dalej na kabinę. Docinamy sobie, pamiętajmy, żeby wygnieść dobrze ten materiał. On nie ma tylko być przyklejony, ma być też dobrze, że tak powiem, wymasowany, wgnieciony w każdą powierzchnię, żeby tam się woda nie zbierała. To jest taki protip i rzecz oczywista zarazem. Nadkole wewnętrzne plastikowe mamy odtłuszczone, wyczyszczone i zaraz będziemy nakładać tą piankę. Pianki kupiłem 5 metrów na metr, 5 metrów bieżących. Jak widzicie, jest wyczyszczone, trochę sobie przeschnie, a w tym czasie pokażę Wam. Zużyłem jeden plaster 75 cm na pół metra, żeby to wyłożyć w takim kształcie. Tutaj za amortyzatorem, tutaj za wlewem, za wężem do wlewu paliwa też jest wyklejone. No nie ma tutaj zbytnio filozofii nad tym. Tam, gdzie się nie da dostać, to przycinamy i wkładamy pod spód. Te akurat elementy tutaj odpiąłem sobie. Później wpiąłem z powrotem. Tutaj jest za amortyzatorem, jest w całości, tutaj niestety nie, bo brakło. I tam, gdzie się dało dokładnie wygnieść, ten element tutaj jest w środku wycięty, jest włożony ponownie. Pamiętajcie o otworach, żeby sobie nie zostawić zaklejonych otworów, bo później będzie ciężko przykręcić nadkole plastikowe. Wystarczą takiej szerokości mniej więcej 2 paski po metr, czyli około pół metra bieżącego na jedno nadkole. Jak widzicie, tutaj główny pasek taki w całości i podoklejane po boczkach oraz z tyłu. Tu na ten skrzydełko, które jest w tylnym zderzaku, nie trzeba. No i przystępujemy do montażu w odwrotnej kolejności. Przykładamy i zabieram się za kolejny element. Nic trudnego. Przede wszystkim, żeby była dobra pogoda, a wiadomo, jak macie garaż, to macie pogodę zawsze. Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Już widzicie, jest koziołek. Nie ma obaw, nic mi na głowę nie spadnie. Nie bójcie się, moi kochani. Montuję w odwrotnej kolejności. Aha, pamiętajcie, to jest od tej strony akurat, to jest spływ przelewowy od klapki tutaj. Od tego. To jest ten wężyk. I on tam musi też w swoje miejsce trafić. No i tak to z zewnątrz wygląda po montażu. Wystaje nam jedynie tutaj w tym miejscu ta mata. Tu jest pianka. Wszystko jest wyłożone pianką. O, tutaj nie jest wygłuszone, a tu jest różnica w dźwięku. Szybki teleport, zmiana miejscówki. Przednie koło zdjęte. Od razu sobie tutaj weryfikuję. Tu są elektrycznie sterowane twardością amortyzatory. Spisałem sobie numery. Spisałem sobie również numer zwrotnicy. Zwrotnica ze zintegrowanym jarzmem. W planach jest montaż większych hamulcy. Zobaczymy, czy z Polo GTI, które ma 2-litrówkę 200 koni, czy zwrotnice są zamienne. Jeżeli w Polo zwykłym litrowym jest taka zwrotnica, znaczy się, da się zamontować zwrotnicę z Polo GTI, która ma duży hamulec. Da się zamontować zwrotnicę do Arony i będziemy kombinować. Zaczynam odkręcanie, tutaj odkręcamy wszystkie śruby i też będzie trzeba odkręcić śruby łączące osłonę silnika tutaj z nadkolem plastikowym i przystępujemy do wyklejania. Tak jak mówię, na tył mi zeszła jedna mata,
więc na drugi tył pewnie zejdzie też druga. Zostają mi 3 maty, czyli tutaj już wychodzi po 1,5 maty na przód. I tak pewnie zrobię. Pokażę Wam znowu, ile jest śrubek. A śrubek jest aż 16. Nie licząc do chlapaczy dodatkowych 3 śrubek. Ale jest 16 śrubek w standardzie do odkręcenia. Bardzo dużo. Dostajemy się tutaj do wnętrza. Tutaj mamy większe powierzchnie do wyczyszczenia. Na pewno będziemy tutaj całe wyklejać, częściowo za amortyzatorem, chociaż to nam tylko odizoluje kabinę od zawieszenia, komorę silnika od zawieszenia. Tutaj ten styropian, jak otworzymy drzwi, jest on widoczny, dlatego uważam, że jego można od tej strony potraktować tą pianką 6 mm. Widzicie, mastyki są ledwo zamaziane farbą. Tutaj wyczyścimy w tych miejscach jak zwykle ten właśnie tłusty brud. Tu mamy sterownik do lampy prawej. Numer można sobie spisać, ja sobie też zdjęcie osobno zrobię. Takie rzeczy się przydają. Tu jak widzicie jest system LEDów, klakson, tutaj układ pasków rozrządu, sprężarka klimatyzacji i tak dalej, bez zbędnego pitolenia. Dodam jeszcze taką małą uwagę. Tutaj te wloty to nie jest fake, tylko są to naturalnie wloty stąd i one są przelotowe. Tędy trafia powietrze na, nie wiem na co w sumie, na koła, bo raczej nie chłodzą układu hamulcowego, ale przelatują tutaj, poprawia na pewno aerodynamikę. Dobrze, no więc tak, tu mamy już oklejone, tak jak mówiłem. Dałem również tutaj piankę w tym miejscu, do samej góry i do samego dołu. I tutaj jest zabezpieczone barankiem tak zwanym. Ten element, ten próg, on dobrze jest zabezpieczony sam w sobie, ale jeszcze go psiknąłem, tak samo psiknąłem tutaj ten element konstrukcyjny, na którym można podnośnik postawić. I pianką jest zrobione nadkole. Tej pianki trochę schodzi, natomiast ona nie jest jakoś szalenie droga. Zauważyłem tutaj, spisałem sobie oczywiście numer i tutaj nadkola mogą być różne. Tu jest napisane with rad spoiler. Nie wiem co to znaczy, numer jest 6F9. Wydaje mi się, że to będzie to, rad spoiler. Zobaczcie, wygląda tak, jakby tam był jakiś tunel powietrzny. Natomiast on nigdzie nie ma wlotu, jedynie ma tutaj takie jakieś wyloty w tym miejscu. Trudno powiedzieć, do czego służy. Możemy przystąpić do testów pomiaru głośności, hałasu. Zamontowane są maty ze wszystkich stron. Oczywiście bez ofiar się nie obyło. Pora na zrobienie kolejnego tutorialu, jak naprawić uszkodzone felgi. Oczywiście nie chciało mi się brać klucza 17 normalnej nasadki, tylko użyłem firmowego. No niestety on jest tak szeroki, że obrysowałem tutaj. Będzie kolejny tutorial do kolekcji na kanale, a to będziemy prawdopodobnie musieli pomalować. Zrobi się, nie ma żadnego problemu. Pora nagrać dzisiaj krótkie podsumowanie i porównanie tego, jak sprawuje się wygłuszenie nadkoli i czy coś pomogło. Niestety dzisiaj kiepska pogoda jest. Jak widzicie, troszkę powiewa. Ale spróbujemy, tutaj mam taki odcinek testowy. Natomiast zobaczcie w tej chwili, jaki jest pomiar głośności. Około 42 dB przy włączonym silniku. Zawaliłem, bo rozładowały się wszystkie baterie, dlatego jestem ten sam dzień wieczorem. Natomiast kończąc już temat wygłuszenia, bardzo dobra opcja. Dużo większy komfort podróżowania w samochodzie. Jesteśmy oddzieleni, że tak powiem, od warunków na wierzchni, od szumu kół i w zasadzie na tym to polegało. Tak jak tam wcześniej wspominałem, będzie również dołożone wygłuszenie drzwi, wygłuszenie tylnej klapy bagażnika od wewnątrz pod osłoną, jak również będzie dołożone wygłuszenie wnęki koła zapasowego.